Siema przytulaski, witamy w kolejnym odcinku naszej kamperowej przygody. Po rondzie i Kordobie przyszła pora na stolicę Andaluzji, Sewillę. Podobno najładniejsze hiszpańskie miasto. Nie będziemy was oszukiwać, jesteśmy troszkę zmęczeni hałasem aglomeracji i chętnie ukrylibyśmy się w krzakach, ale na to też przyjdzie czas. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy Sewilla faktycznie jest taka piękna i czy zasługuje na tyle ochów, achów, jak mówią wszyscy. Pogoda dopisuje, zapowiada się świetna zabawa, zapraszamy! It's a beautiful day. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. No to siemaneczko, witamy was serdecznie w stolicy Andaluzji. Właśnie jesteśmy w Sewilli, dojechaliśmy tu parę dni temu. Mamy rewelacyjną miejscóweczkę na kamperka. Duży plac, niedużo kamperów, tuż obok parku, wielkiego parku, co jest rewelacyjne dla ludzi, którzy posiadają zwierzęta. Idziemy zwiedzać Sewillę. Jest tu bardzo dużo zabytków, bardzo dużo historycznych miejsc. Niestety chyba nie będziemy w stanie wam pokazać ich wszystkich, ale postaramy wam się pokazać jak najlepsze. Wybieramy się na plac Plaza de España, jeden z największych placów w Hiszpanii. Mamy do przejścia 3 km. Jak sami widzicie, pogoda w Hiszpanii dalej rozpieszcza. Batonik na wzmocnienie, kombucha na przepicie i 2,5 km przed nami. Sewilla jest to zdecydowanie najładniejsze miasto hiszpańskie, jakie do tej pory widzieliśmy. I co od razu rzuca się w oczy? Nie ma śmieci. Czyściutko, nie ma najmniejszych śmieci. Nawet na naszej miejscówce codziennie rano przychodzą panowie, zbierają wszystkie śmieci. To mi się podoba, naprawdę. To był chyba największy problem jak do tej pory z dużymi miastami hiszpańskimi. Mam nadzieję, że cała Hiszpania pójdzie drogą Sewilli. Od razu przyjemnie się spaceruje, chodzi. Jest zdecydowanie lepiej. No to dotarliśmy. Za mną znajduje się Plaza de España, czyli plac hiszpański. Obudowany jest zabytkową architekturą. Znajdują się tutaj dwie wieże, muzeum militarne, brama. Robi przeogromne wrażenie, kiedy tutaj przyszedłem pierwszy raz. Pierwsze co sobie pomyślałem to wow, jest to plac z XIX wieku w kształcie półkulisty, przylegającym bezpośrednio do parku. No i jeszcze taka mała ciekawostka odnośnie Andaluzji i Sewilli, to właśnie stąd wywodzi się taniec flamenco. Został on wymyślony przez hiszpańskich cyganów zamieszkujących te tereny i przyjął się i stał się jednym z najpopularniejszych tańców to właśnie w tych rejonach. Wiem taką informację od moich siostrzenic, Adziulki i Niny, które serdecznie pozdrawiam. I właśnie tutaj jest pani i pan, którzy tańczą flamenco. Niestety nie pozwolili mi nagrywać. Nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się gdzieś spotkać ludzi, którzy właśnie tańczą ten charakterystyczny dla tych rejonów taniec. Jest to zdecydowanie najładniejszy plac, jaki widzieliśmy w Hiszpanii. Robi przeogromne wrażenie, naprawdę jest tu niesamowity klimat.
muzyczka flamenco, mosty, stare budynki, fontanna na środku i obok tego piękny park, do którego właśnie będziemy się wybierać. Mam nadzieję, że będzie równie piękny. Kiedyś stanowił właśnie ogrody do tego kompleksu pałacowego tutaj. Zobaczymy, chodźmy. A tuż obok Plaza de España znajduje się Park Mari Luis, czyli 34-hektarowy wielki park z przeróżną roślinnością, z przeróżnym ptactwem. Jest to największy obszar zieleni w całej Sewilli i to jest genialne miejsce na lato, gdy w Sewilli jest 40 stopni, żeby zaczerpnąć trochę cienia. Jest tu bardzo dużo fontan, bardzo dużo takich altanek. Bardzo ładny park, zdecydowanie warto go odwiedzić, bardzo dużo zieleni, zróżnicowana roślinność, dużo ptaków, ciekawe budynki dookoła, konie w środku. Zdecydowanie razem z placem jest to miejsce obowiązkowe do odwiedzenia będąc w Sewilli. My ruszamy dalej, idziemy na Złotą Wieżę, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Sewilli. Chodźcie! A to moje ulubione miejsce w Sewilli. Gdzie by nie poszedł piękne budynki? Na mojej drodze spotkaliśmy Uniwersytet w Sewilli. Bardzo, bardzo ładny budynek. Obstawiam, że można wejść do środka. Zobaczę, co tu jest w środku. No, wygląda naprawdę zacnie. Starożytna architektura standardowo. Zobaczmy, czy tutaj będą może jakieś ładne ogrody albo dziedziniec w środku. O tym zabytku akurat nie czytałem praktycznie nic, także poznaję go razem z wami. Nic specjalnego, ani nie było dziedzińca, ani ogrodów. Wychodzę stąd i idę na Złotą Wieżę. A tutaj taki prosty, niewinny hotel w Sewilli. No i kolejne bardzo charakterystyczne miejsce dla Sewilli. Za mną znajduje się Złota Wieża, czyli Terro del Oro. Jest ona z XII wieku i stanowiła ona część fortyfikacji muzułmańskiej. Obecnie jest to muzeum morskie z pięknym punktem widokowym. I wejście tam kosztuje 3 euro, właśnie tam pójdziemy, zobaczymy jaki jest widoczek. A i jeszcze jedno, kiedyś ta Złota Wieża pokryta była złotymi kafelkami, stąd też nazwa. A jednak wejście na Złotą Wieżę nie kosztuje 3 euro. Możesz dać ile chcesz, to od Ciebie tylko zależy ile to dasz. Właśnie tutaj jesteśmy w Muzeum Morskim, no i będziemy się wybierać powoli na punkt widokowy na całą górę. No, spodziewałem się troszkę więcej, ale widok i tak piękny. Sewilla jest naprawdę pięknym miastem, także każdy praktycznie punkt widokowy jest rewelacyjny. Czy to na mosty, czy na rzekę, czy na piękną architekturę. Warto tu przyjść. Zważywszy na to, że ja dałem euro 50, żeby tutaj wejść. Uważam, że to była taka cena idealna, żeby tutaj zawitać. Chodźcie do katedry. A skoro podążamy wzdłuż rzeki, przy Precelku, opowiem wam parę ciekawostek o Sewilli. Sewilla jest jednym z największych miast hiszpańskich. Największy rozkwit tego miasta przypadł, gdy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.
Zastanawiacie się, dlaczego Krzysiek Kolumb, który był Włochem, tak przyczynił się do rozwoju Sewilli? Otóż wyprawy odkrywcze Krzysztofa Kolumba sponsorowane były przez Hiszpanów. To właśnie dzięki nim miał on fundusze, żeby popłynąć i odkryć finalnie Amerykę. Sewilla miała niezależność handlową z Ameryką, co przyczyniło się do rozwoju miasta i rozwoju portu, który w tamtym czasie był największym portem w Europie. I jeszcze taka ciekawostka o Krzysztofie Kolumbie. Jego grób znajduje się właśnie w katedrze tutaj w Sewilli, do której się wybieramy. Miasto dla wszystkich. Jest tu naprawdę bardzo dużo opcji dla każdego. Można zwiedzać, relaksować się przy rzece, chodzić sobie do pubików, kafeterii. Są tu bardzo fajne kluby książki. Odwiedziłem już jeden. Sewilla jest miejscem dla każdego, czy na wakacje, czy właśnie na środek zimy. Praktycznie zawsze tutaj jest piękna pogoda, zawsze jest ciepło. Chodzę tutaj trzeci dzień z kamerą i nie mogę wyjść z zachwytu za każdym razem. W każdym miejscu, gdzie nie byłem, jestem w szoku, że jest tak ładnie. A tutaj moja mamuśka, która ma dzisiaj urodziny. Mamo, zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Dziękuję bardzo! Wszystkiego co najlepsze będziesz na YouTube. Dlaczego będę na YouTube? Bo cię kocham. Musisz mi wysłać sobie, ja na YouTubie wrzucisz. No tą rozmowę, także prezentuj się, uśmiechnij się, solenizantko. Zdróweczka, mamo, i spełnienia marzeń. To była moja nastoletnia mamusia. No i dotarliśmy. Za mną znajduje się katedra Najświętszej Marii Panny. Jest to chyba najbardziej charakterystyczny budynek tutaj w Sewilli. Jest to największa budowla gotycka na świecie. Trzecia co do wielkości katedra na całym świecie. Została wzniesiona w XII wieku. W środku znajduje się m.in. 28-metrowy ołtarz, grób Krzysztofa Kolumba. Jest ona połączona z wieżą widokową, na którą też można wejść. Wejście do katedry kosztuje 9 euro. Niestety kolejka jest przeogromna. No i nie chce mi się w niej stać, ale ponagrywam wam ją z zewnątrz, robi przeogromne wrażenie. Powiem wam, że Sewilla nie przestaje zaskakiwać. Tu wszędzie są parki, pomniki, zabytkowa architektura. Nie sposób tego wszystkiego nagrać. Za mną jest katedra, przede mną są mury obronne miasta. Po prawej stronie mam główne archiwum Indii, gdzie podobno są wszystkie zapiski dotyczące kolonizacji hiszpańskiej, łącznie z zapiskami Krzysztofa Kolumba. Brakuje mi słów, żeby opisać to miasto. Nie będę wam powtarzał za każdym razem, że jest piękne. Cały czas robię przebitki. Wydaje mi się, że ten vlog będzie bardziej niemy. Tyle jest tutaj do pokazania. O wszystkich budynkach niestety nie mam takiej wiedzy, żeby wam wszystko opowiedzieć. Jak na razie zdecydowanie numer 1 miasto w Hiszpanii. 3 miesiące za nami. Nie mieliśmy jak do tej pory żadnej krzywej akcji odnośnie, nie wiem, jakichś miejsc parkingowych i tak dalej. Teraz tylko zostałem zgwizdany przez Niemca, który chyba myślał, że jestem jego psem. Ale poza tym Hiszpanie bardzo mili, kraj bardzo ciepły. Hello guys! Hey, do you speak Spanish? No, only You speak English, guys. English? English. Yeah, We are a famous volleyball team here in Seville. Pepe Baez. Pepe Baez, amazing volleyball team. You have to watch it. Pepe Baez, Pepe Volley Baez Club. Volley Club. We are everything that you want to see in We are the volleyball. champions, We are Spanish. the champion. We never win, but we always win. You know what it is. No? Viva el Pepe Baez. Viva el Pepe Baez, eh? How to find you guys on Instagram or? Yeah. Yeah, Pepe Baez. Pepe Baez. Look on Instagram, Pepe guys. Baez. VC. You will enjoy a lot. Okay. Too much love. Thank What's you, your name, my guys. brother? Thank you guys. Bart. Bart. Nice to meet Nice you, to Bart. meet you. Enjoy Jorge. Sevilla. Enjoy guys, thank you.
Także zapraszam na Instagrama do chłopaków. Kibicuję im, jestem największym kibicem. Guys, I'm your the biggest supporter from now. No i zdecydowanie najmłodsza atrakcja Sewilli, jaką wam pokażę, Metropol Palace, zwany również jako Los Setes de Sevilla. Są to drewniane konstrukcje o wymiarach 170 metrów na 70 na 26 wysokości. Zostały one zaprojektowane przez Niemca Jurgena Mayera i powstały tutaj w 2011 roku. Projekt nie do końca zadowalał mieszkańców Sewilli, ponieważ przypominają one wielkie pieczarki, ale pomimo tego stały się już symbolem Sewilli. Tak naprawdę mają one 4 poziomy. Pod ziemią znajduje się muzeum. Tutaj jest punkt, gdzie są schody, jest napis I Love Sevilla. Wieczorkiem odbywają się tutaj różne koncerty, a 2 pozostałe poziomy to są punkty widokowe, na które się właśnie wybieramy. Kasa jest podobno pod ziemią, zaraz spróbujemy ją znaleźć i wejście tam kosztuje tylko 3 euro. A no i jeszcze jedna taka mała ciekawostka o tych właśnie parasolach. Jest możliwe, że to jest największa drewniana konstrukcja na świecie. Bardzo dużo źródeł o tym pisze. Niestety nie jestem sam w stanie tego zweryfikować, ale naprawdę są wielkie. Robi wrażenie. No i tak chodząc dookoła ich i obserwując, faktycznie przypominają pieczarki. Alicante muchomory, w Sewilli pieczarki. Ktoś tu lubi grzyby. Ale mnie pani zaskoczyła. Podbijam do kasy, pytam się ile za bilet na wejście na parasole. Pani mi mówi 15 euro. Mówię, jak 15 euro? Ja czytałem na necie, że 3. Pani mi powiedziała, że 3 euro to było jak otworzyli tą atrakcję i taka cena skończyła się przynajmniej 15 lat temu. Teraz jest 15 euro. Niestety w Hiszpanii jesteśmy na zarobku, nie możemy sobie pozwolić na wszystkie atrakcje. Parasole odpuszczamy, powoli kierujemy się do kampera. Mam nadzieję, że Sewilla wam się podobała tak jak mi. A, jeszcze jedno. Musimy kupić przecież jakąś pamiątkę. Idziemy do sklepu. Pamiąteczki kupione. Już wam pokażę, co kupiłem. Kupiłem 3 magnesy, 2 magnesy dla moich kochanych siostrzenic, bo wiem, że są fankami Hiszpanii i flamenco. Także taki magnes dla was, Adziulka i Ninka. Mam nadzieję, że widać, zebrało ostrość. Jeden dla siebie, standardowo. A tak to kupiłem jeszcze taką podkładeczkę, którą już takie chyba standardowe, że to teraz już magnesy się chyba nie mieszczą na lodówce. To się kupuje podkładki pod napoje. I kupiłem taki z Sewilli akurat do kamperka, będzie na herbatę czy na kawkę. Żeby nie upierdolić stołu. Zwiedzanie uważam za zakończone. Idziemy do kampera. Mam nadzieję, że wam się podobało. A ty, drogi widzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, dziękujemy ci bardzo. Zostaw komentarz o treści Podróże po chmurze i widzimy się w następną niedzielę. Na razie!